Cześć, z tej strony Iga z Krytyki Politycznej. Dzisiaj szczerze, z grubej rury. No, sorry, ale o tym się nie da tak delikatnie, miło, do kawusi. Dwudziestego 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny uznał wykonywanie aborcji ze względu na wady lub uszkodzenia płodu za niezgodne z konstytucją. Oznacza to, że w Polsce od 2 lat nie możemy dokonać aborcji. Ale czy wcześniej było tak świetnie? Od 1993 roku aborcja w Polsce była dostępna jedynie w 3 przypadkach. Zagrożenia życia i zdrowia kobiety, zagrożenia lub choroby płodu i kiedy ciąża jest rezultatem gwałtu. Była co prawda jednoroczna przerwa, kiedy dopuszczono tak zwaną przesłankę społeczną, czyli wykonanie zabiegu ze względu na trudne warunki życiowe lub trudną sytuację osobistą. Ale wspaniały sędzia Andrzej Zoll, wspomnijmy jego nazwisko, doprowadził do jej zlikwidowania. Na mocy tych 3 wspomnianych wcześniej przesłanek przeprowadzono od kilkuset do około 1000 aborcji. Szok! 90% aborcji w tych latach było wykonywanych, kiedy badania prenatalne wykazywały poważne uszkodzenie płodu. Na szczęście kobiety potrafią radzić sobie same. Ja zaczęłam swój aktywizm w 2006 roku, wtedy kiedy znalazłam się w niechcianej ciąży i zobaczyłam, jak trudną sytuację mają osoby, które poszukują informacji na temat aborcji. Udało mi się przerwać swoją ciążę. Uznałam, że to doświadczenie, które zdobyłam, które przeżyłam, jest warte podzielenia się. I zaczęłam rozmawiać z osobami, które tak jak ja wcześniej szukały informacji na temat aborcji. Założyłyśmy Kobiety w sieci w 2006 roku. W 2019 tworzyłyśmy organizację Aborcja bez granic. Osoba w trakcie przyjmowania leków często się z nami umawia i mówi o tej godzinie zaczynam, albo dzwoni, mówi właśnie zaczynam. Ja zaangażowałam się ogromnie. Spędzałam każdy swój wolny czas rozmawiając z tymi, które potrzebowały wsparcia. Wyrok Trybunału w październiku 2020 roku wywołał największe poruszenie społeczne od prawie 30 lat. Setki tysięcy osób, często wcześniej niezaangażowanych społecznie, wyszło na ulicę, aby przeciwstawić się temu zamachowi na wolność kobiet i na nasze ciała. Również przy pomocy tak mało zwiewnych, delikatnych i kobiecych haseł jak jebać PiS, czy chuj z wami, aborcję z nami. Po decyzji Trybunału zaczęłyśmy rozmawiać z osobami, które są w chcianych ciążach i zaczęły podejmować decyzję o tym, żeby tę ciążę przerwać z przyczyn właśnie medycznych. Osoba, która dzwoni do nas i mówi, właśnie zostałam wypisana ze szpitala, mój zabieg był zaplanowany na dzień jutrzejszy, a lekarz mi powiedział, nie, nie możemy wykonać Pani tej procedury, tu jest Pani wypis, może Pani iść do domu. I musiałyśmy się tymi osobami zaopiekować. Od decyzji Trybunału pomogłyśmy w uzyskaniu informacji, w uzyskaniu dostępu do aborcji, w tym też organizowanie wyjazdów zagranicznych około 78 000 osób. Kobiety zaczęły umierać w szpitalach. Ania ze Świdnicy, Iza z Pszczyny, Agnieszka z Częstochowy. Zupełnie oficjalnie i otwarcie lekarze zaczęli odmawiać kobietom aborcji, wykręcając się sumieniem i odwlekając tę decyzję, aż było za późno. Ale winni są przede wszystkim ci, którzy doprowadzili do stanu prawnego, w którym panuje terror wobec wolności jednostki. Kaja Godek to jest to nazwisko, które wydaje mi się, że wszystkim tak się wryło, że Kaja Godek. Czołowa działaczka anti-choice. Aktywnie pracuje nad zakazem wszelkich informacji o aborcji w przestrzeni publicznej. Tak zwany zakaz internetu. Mimo to wciąż legalne jest informowanie o możliwościach aborcji farmakologicznej lub zabiegu za granicą. Nielegalne jest jednak osobiste pomaganie w aborcji, które obejmuje też osobiste przekazanie tabletek na terenie kraju. Wysłałam swoje własne tabletki aborcyjne za darmo osobie, która zgłosiła się do Aborcji bez granic w lutym 2020 roku.
Ta osoba poinformowała nas, że nie może opuścić kraju, jest w okolicach 12 tygodnia, bardzo chce przerwać ciążę, jest w przemocowej relacji. Jako osoba, która również doświadczała przemocy w stosunku do siebie, ale swojego partnera, po prostu wysłałam leki. O lekach dowiedział się partner tej Ani, której wysłałam tabletki. I poinformował policję. Ja nie mam złudzeń, że ten proces jest bardzo polityczny. Mimo tego, że ja się czuję absolutnie niewinna, prawdopodobnie dostanę wyrok, który będzie wyrokiem bezwzględnego więzienia. I liczę się z tym, że tak będzie. Oczywiście mamy możliwość apelacji i pójścia do Sądu Najwyższego, ale to jest sytuacja, w której ten wyrok będzie. I ja mam w sobie zgodę na to, żeby do tego więzienia iść, bo uważam, że to nie jest sprawa tylko i wyłącznie o wysłanie tabletek. Uważam, że to jest sprawa coś więcej. To jest sprawa o to, żeby wspierać drugiego człowieka. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że cała ta szopka doprowadziła do radykalnego wzrostu poparcia społecznego w kwestii aborcji. W sondażu Ipsos z października 2022 roku aż 70% respondentek i respondentów wyraziło poparcie dla wolnego dostępu do aborcji do 12 tygodnia, gdy jeszcze 3 lata wcześniej było to ledwo 50%. No i co ja Wam mogę tu jeszcze powiedzieć? Chuj z Wami, aborcję z nami.